OpenAI wprowadziło właśnie nową wersję ChatGPT, a właściwie nowy model o nazwie O1. Jest on zaprojektowany do rozwiązywania trudnych problemów i stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji. Co najważniejsze, nowy model O1 Mini będzie dostępny całkowicie za darmo dla każdego użytkownika. W tym filmie przedstawię wszystkie informacje na temat tego przełomowego modelu. Pod koniec filmu zobaczymy, jak nowy model oraz starsze modele poradzą sobie z testem maturalnym z rozszerzonej matematyki. Czy nowy model będzie w stanie pokonać swoje poprzednie wersje? Sprawdźmy to! Cześć, tu Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia w edukacyjnej serii AI, w której dzielę się ciekawostkami i narzędziami związanymi ze sztuczną inteligencją. Zaczynamy! Czym jest ChatGPT O1? ChatGPT O1 to nowa seria modeli AI od OpenAI, zaprojektowana tak, aby poświęcały więcej czasu na myślenie przed udzieleniem odpowiedzi. Dzięki temu są w stanie rozwiązywać bardziej złożone zadania i trudniejsze problemy niż poprzednie modele, szczególnie w dziedzinach nauki, kodowania i matematyki. Jeśli myśleliście, że GPT-4 był już imponujący, to przygotujcie się na coś jeszcze lepszego. O1 to jakościowy skok w zrozumieniu i generowaniu języka naturalnego, umożliwiający jeszcze bardziej płynne i logiczne dialogi. Porównanie GPT-4 z modelem O1. Porównując GPT-4 z O1 zauważymy kilka znaczących ulepszeń. O1 charakteryzuje się znacznie lepszym rozumowaniem i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych problemów. Dzięki treningowi, który kładzie nacisk na proces myślowy przed udzieleniem odpowiedzi, model jest w stanie analizować i rozwiązywać zadania na poziomie zbliżonym do ludzkiego eksperta. W testach O1 osiągnął wyniki porównywalne z doktorantami na wymagających benchmarkach z fizyki, chemii czy biologii. Co więcej, w kwalifikacjach do Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej GPT-4 poprawnie rozwiązał tylko 13% zadań, podczas gdy model O1 uzyskał aż 83%. Jedną z największych zalet nowego modelu O1 jest jego zdolność do prowadzenia głębokiego rozumowania, co przekłada się na lepsze wyniki w zadaniach wymagających logicznego myślenia. Nowe funkcje i możliwości. Chociaż O1 jest wciąż we wczesnej fazie, już teraz oferuje niesamowite możliwości. Model został przeszkolony, aby poświęcać więcej czasu na analizę problemów, podobnie jak człowiek, co pozwala mu na dokładniejsze i bardziej precyzyjne odpowiedzi. OpenAI wprowadziło również O1 Mini, mniejszy, szybszy i tańszy model, zoptymalizowany pod kątem kodowania. Jest on o 80% tańszy od pełnej wersji O1, co czyni go doskonałym narzędziem dla deweloperów poszukujących efektywnych kosztowo rozwiązań wymagających rozumowania. Najważniejszą informacją jest to, że O1 Mini będzie dostępny zupełnie za darmo dla wszystkich użytkowników ChatGPT. To oznacza, że zaawansowane możliwości rozumowania będą dostępne dla każdego, bez żadnych dodatkowych kosztów. Nie znamy jednak jeszcze daty udostępnienia tej funkcjonalności dla wszystkich użytkowników. O1 Mini, mimo mniejszego rozmiaru, osiąga wyniki zbliżone do pełnej wersji O1 na różnych benchmarkach, przewyższając przy tym GPT-4. Dostępność i plany na przyszłość. Użytkownicy mający płatną wersję ChatGPT Plus i użytkownicy Team mogą już teraz uzyskać dostęp do modeli O1. Oba modele O1 Preview i O1 Mini są dostępne w selektorze modeli, z limitami wiadomości wynoszącymi odpowiednio 30 i 50 zapytań na tydzień. OpenAI pracuje nad zwiększeniem tych limitów oraz umożliwieniem ChatGPT automatycznego wyboru odpowiedniego modelu dla danego zapytania. Użytkownicy ChatGPT Enterprise i Edu otrzymają dostęp do obu modeli w przyszłym tygodniu. Ale to nie wszystko.
OpenAI planuje udostępnić O1 Mini wszystkim darmowym użytkownikom ChatGPT. Dzięki temu każdy będzie mógł korzystać z zaawansowanych funkcji rozumowania, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Dla deweloperów kwalifikujących się do 5. poziomu użytkowania API, oba modele są już dostępne do prototypowania z limitem 20 zapytań na minutę. OpenAI pracuje nad zwiększeniem tych limitów po dodatkowych testach. Zadanie maturalne. A teraz nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy. Przygotowałem zadanie z rozszerzonej matematyki z tego roku. Zobaczymy, jak poradzą sobie z nią wszystkie modele od OpenAI. Niech rozpocznie się wyzwanie. Tak wygląda nasze zadanie. Jest to zadanie z matury rozszerzonej z matematyki z tego roku. A tutaj mamy rozwiązanie. Sprawdźmy na początek, jak poradził sobie ChatGPT 4o. Tutaj zaskoczenie. Odpowiedź jest błędna. Teraz sprawdźmy jego mądrzejszą wersję, czyli GPT-4. I tutaj także odpowiedź jest błędna. Teraz przejdźmy do pierwszego z nowych modeli. Tutaj odpowiedź jest zgodna z kluczem. Najbardziej rozwinięty model ChatGPT O1 Preview także poradził sobie z tym zadaniem. Zdecydowanym wygranym w naszym teście są więc nowe modele O1 Mini oraz O1 Preview. Podsumowanie. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam zrozumieć, jakie nowości wprowadza nowy ChatGPT, a raczej model O1, bo nie ma on już w nazwie GPT. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już dostęp do nowego modelu O1 i jakie są Wasze pierwsze wrażenia z jego użytkowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii AI. Cześć, subskrybuj!